Kocham kolczyki. Dziś pokażę Wam, jak zrobić pióra z jeansu, a z nich kolczyki. Anna Jaworska, artystycznie zapraszam na warsztaty. Zostańcie do końca filmu, bo zrobienie piórek jest bardzo łatwe, ale jest kilka sposobów, jak je usztywnić i jak je zamontować, żeby ładnie układały się w uchu. Potrzebujemy jeansy, spodnie, których już nie żal pociąć, nożyczki, linijka, długopis, bigle koniecznie z kółeczkami dodatkowymi, igła, kartka z bloku technicznego, klej wodny typu Wikol i na przykład lakier do włosów lub coś innego do usztywnienia. Zabieramy się do pracy. Spis potrzebnych materiałów z linkami macie pod filmem. Wytniemy teraz prostokąt 10 na 18 cm. Najlepiej zrobić to z nogawki równolegle do szwów, ale tak w odległości ze 2 cm od szwa. Szwów nie wyrzucajcie. Zrobimy z nich bransoletkę. Na takim prostokącie zmieszczą nam się 4 piórka. Żeby piórka wyszły nam równe i symetryczne, przygotujemy sobie szablon. Potrzebujemy takiego prostokąta około 4 na 10 cm mniej więcej, z którego będziemy wycinać nasze piórko. Składam ten prostokącik wzdłuż i narysuję połowę piórka. Zaznaczę sobie około 1,5 cm. To nie musi być dokładnie, nie musi być jakoś od jednej linii. Zobaczcie, popróbujcie sobie, popróbujcie. To się wszystko potem wytnie. I co na końcu? Na końcu jest ważny element około 2 cm takiego cienkiego uchwytu, za który będziemy później piórko montować. Tak przygotowany szablon wycinamy. Teraz będziemy odrysowywać szablon na jeansie. Z tego kawałka przygotowanego wyjdą nam 4 pióra. Zauważyliście, że ja mam w uszach po 2 w różnym kolorze. I teraz uwaga, tada, 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 tada. Jak osiągnąć ten efekt? Cała tajemnica to, jak przyłożymy szablon do naszego kawałka jeansu. W jedną stronę wyjdzie ciemne, a w drugą stronę wyjdzie jasne. Jak to się stanie i jak to kontrolować? Otóż trzeba odrobinę na brzegu wyrwać tych niteczek wątku. Jeans ma wątek i osnowę, jak to płótno. I teraz, jeżeli wychodzą nam z tej strony ciemne nitki, to znaczy, że jeśli w tę stronę ułożymy piórko, piórko wyjdzie nam jasne z takim ciemnym rdzeniem po środku. Jeżeli ułożymy je w drugą stronę, prostopadle, czyli w tę stronę, piórko będzie ciemne. Cała tajemnica. Czyli 2 w tę stronę i 2 w tę stronę. Będę miała 4 pióra, po 2 w każdym kolorze. Do niebieskiego jeansu niebieski długopis, nawet jeśli troszeczkę gdzieś tam później go zostanie, nie będzie widać, nie będzie się rzucał w oczy. Przygotowane 4 piórka do wycięcia. Staram się wycinać po wewnętrznej stronie długopisu, żeby jak najmniej ewentualnie go później było na moim kolczyku. Kształt piórek z jeansu już wycięty, teraz wyciągamy niteczki. Cierpliwie, trzymając 3 palcami, bo na razie to będzie łatwo, ale im bliżej środka, tym to piórko będzie bardziej wiotkie i te 3 palce lewej ręki mają duże znaczenie. Wyciągam pojedynczo, po jednej niteczce i najlepiej jest zaczynać od góry, czyli od tego miejsca uchwytu. Tu mam już przygotowane w połowie wyciągnięte piórko ciemne i tutaj z kolei wyciągamy niteczki jasne. Też zaczynamy od brzegu, od początku. Podważamy sobie to po prostu igiełką i pomalutku wychodzą jedna po drugiej kolejne piórko. Po niteczce, pomalutku, aż do uzyskania tutaj cienkiej kreseczki do tego miejsca. O, tutaj jest pióro już gotowe, cieniusieńkie. Dalej trzeba je usztywnić. No bo spójrzcie, takie piórko jest bardzo delikatne. Wmontowane w naszyjnik. Widać, jak ono się poczochrało, potargało, bo te piórka nie były dodatkowo usztywnione. Tylko
od tyłu, wzmocnione dodatkowym cienkim kawałeczkiem jeansu, doklejonym wzdłuż pióra. I to jest taki sposób na usztywnienie go tylko w jednej płaszczyźnie. Natomiast całe pióro będzie trwalsze i ładniej będzie się układało na kolczykach, jeśli na przykład spryskamy je lakierem. Inny sposób to krochmal. Można też użyć gotowego krochmalu w sprayu, którego się używa do makramy. No to do roboty. Lakier trzeba wstrząsnąć i bardzo delikatnie popsikać na to piórko, bo od samego powiewu wiatru z lakieru ono po prostu będzie uciekać, podnosić się. Więc delikatnie, właśnie uciekło. O tym mówiłam. Piórko będzie wysychać około 15 minut. Nie będziemy czekać tak długo, niemniej macie chwilkę, żeby zasubskrybować mój kanał, dać mi lajka i koniecznie zaznaczyć dzwoneczek, żeby nie ominęły Was następne warsztaty. A teraz sięgamy po piórka. Suche, usztywnione piórka można jeszcze nożyczkami podrównać, nadać im ostateczny kształt. To będą kolczyki bardzo efektowne, duże, a niesamowicie lekkie, takie, których właściwie się w uszach nie czuje. Został nam ostatni etap, teraz montujemy piórka na zapięciach do kolczyków. Te zapięcia powinny mieć dodatkowe kółeczko. To są srebrne uchwyty i teraz przy srebrnych uchwytach i srebrnych kółeczkach jest naprawdę łatwo to zrobić bez narzędzi żadnych dodatkowych. Srebro jest miękkie i takie kółeczko mogę otworzyć palcami, żeby założyć je na kolczyku. Przy stalowych uchwytach potrzebne są jakieś małe szczypce, kombinerki, ale przy miękkim srebrze da się to zrobić palcami. Zaczynam od montażu ciemnego pióra. Końcóweczkę tego kolczyka moczę w kleju. To jest klej, który będzie taki typu Magic, klej introligatorski, klej typu Wicol. Przełożyć przez kółeczko już założone na kolczyk, na zapięcie kolczyka, na uchwycik i zagiąć, tak jakby złożyć. Z tyłu się to przyklei. O, jasne piórko. Znowu smaruję klejem. No możecie oczywiście użyć do tego pędzelka. Ja to po prostu robię palcami. Teraz wkładam drugie. Tego kleju później nie będzie widać. Teraz trzeba to lekko ścisnąć, tak uformować jeszcze w palcach i kolczyk jest gotowy. Kolczyki z recyklingu starych spodni. Prawda, że efektowne? Więcej pomysłów na biżuterię zobaczysz tutaj albo za kilka dni się wyświetli. Obejrzyj koniecznie i do zobaczenia na następnych warsztatach. Cześć!